Państwa, nasz Włocławek.pl. Zapraszamy na nasze wiadomości. Włocławek upamiętnił rocznicę zakończenia II wojny światowej. Oddano hołd ofiarom totalitaryzmów. 8 maja pod pomnikiem żołnierza polskiego we Włocławku odbyły się oficjalne obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa. Władze miasta, parlamentarzyści, służby mundurowe oraz młodzież szkolna wspólnie uczcili ofiary II wojny światowej. Podczas uroczystych przemówień przypomniano o trudnej historii państwa polskiego i powojennej utracie suwerenności. Kulminacyjnym punktem wydarzenia było złożenie wieńców i kwiatów. Państwa społeczna postawa, zaangażowanie i szacunek dla historii są bardzo ważne, ponieważ wyrażają zrozumienie przeszłości i troskę o przyszłość. Dziękuję bardzo. Włocławska Parada Schumana. Uczestnicy uczcili Dzień Europy. 8 maja odbyła się we Włocławku Parada Schumana. Uczniowie kilkunastu szkół podstawowych i ponadpodstawowych przeszli przez centrum miasta. Każda placówka zaprezentowała barwy wylosowanego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. W trakcie uroczystości przypomniano historię integracji europejskiej oraz podkreślono korzyści płynące ze środków unijnych dla Włocławka, m.in. w zakresie rewitalizacji zabytkowego centrum. Dzień dobry Włocławek, dzień dobry Polsko, dzień dobry Europo! Kochani, naprawdę miło Was widzieć, miło widzieć Europę, która w swej różnorodności jest tak silna i tak bardzo potrzebna. Myślę, że wiecie o tym doskonale, myślę, że też uświadamiacie swoich bliskich o tym. Myślę, że też korzystacie z uroków Unii Europejskiej. Wiem, że część z Was była nie tak dawno w Grecji na Erasmusie, zdaje się, zespół szkół chemicznych, ale też wiem, że szkoły średnie, na przykład zespół szkół technicznych też bardzo chętnie korzysta z możliwości, które Unia Europejska i ta wspólnota europejska nam wszystkim daje. Cieszmy się, radujmy się tym i dbajmy o to, bo to jest nasze dobro wspólne. Nie pozwólmy zabrać tego, co wspólnie osiągnęliśmy. Moi drodzy, jeszcze raz dziękując za to, że w ten nieco chłodniejszy dzień majowy przyszliście tutaj na Stary Rynek, w najstarszą część naszego miasta, w tą część, która w ostatnim czasie bardzo dynamicznie się zmienia i rozwija, tak żebyśmy mogli być też z tej części bardzo dumni w ramach programu rewitalizacji, w ramach też środków Unii Europejskiej, które trafiają do nas naprawdę szerokim strumieniem. Moi drodzy, uważam, że Parada Schumana we Włocławku, chociaż dzień prędzej, ale jest otwarta. Cieszmy się i radujmy się tym wszyscy. Dziękuję. Poezja śpiewana we Włocławku. Bezpłatny koncert i literacka premiera już 16 maja. 16 maja we Włocławskim Centrum Kultury Browar B odbędzie się wyjątkowy koncert poetycko-muzyczny. Wydarzenie będzie jednocześnie premierą najnowszego, 5. tomu poezji Wiesławy Kwinto-Koczan pod tytułem Nie teraz. Na scenie kameralnej przy ulicy Łęckiej wystąpią cenione zespoły Dom o zielonych progach i Pod prąd, a także soliści Joanna Mioduchowska oraz Jacek Beszczyński. Koncert wystartuje o godzinie 19. Wstęp jest całkowicie bezpłatny, wystarczy wcześniej odebrać darmową wejściówkę w kasie biletowej Browaru B. Polecamy Państwu Żabie Gody, czyli Skocz do sąsiada. Ulica Żabia. 15 maja na Włocławskiej ulicy Żabiej odbędzie się plenerowe wydarzenie Skocz do sąsiada. Od godziny 16:30 na odcinku od Brzeskiej do Królewieckiej dostępne będą warsztaty modelarskie i fajansowe. O godzinie 18:00 przed Starą Remizą zagra kapela ferajna bydgoska. O 21:00 dziedziniec kawiarni Śródmieście Cafe zamieni się w kino retro. Szanowni Państwo, 16 maja Noc Muzeów. Zapraszamy do Włocławskiego Muzeum.
16 maja odbędzie się kolejna edycja Nocy Muzeów. Włocławskie Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej otworzy 4 swoje oddziały od godziny 19 do 23. Zwiedzający będą mogli obejrzeć nowe wystawy czasowe, wziąć udział w warsztatach edukacyjnych i spróbować regionalnych specjałów. Na godzinę 20 zaplanowano seans filmu historycznego o obronie Włocławka. To wszystko na dzisiaj. Dziękujemy, że byliście Państwo z nami. Za wszelkie polubienia i subskrypcje będziemy bardzo wdzięczni. Do zobaczenia.